Proszę miłego Państwa, to materiał dla fanów MMO i głównie dla fanów Elder Scrolls Online. Rzucimy sobie na to okiem i jeszcze przypomnę Państwu, że mam subreddit, on się nazywa Okiem Zygmunta i gdybyście Państwo mieli coś do polecenia, to proszę mi tutaj podsyłać i ja będę na to zwracał uwagę i będę o tym informował co jakiś czas na tych wstępach do swoich materiałów, żebyście Państwo wiedzieli, a potem już nie będę musiał, bo będziecie Państwo wiedzieli. Więc zobaczmy sobie to ESO, czyli jakieś 30 minutek do obejrzenia. Pewnie będzie trailer i pewnie będzie omówienie nowych funkcjonalności, zobaczymy co tam się zmieni. Ja muszę przyznać, że w ESO jestem nie najgorzej obcykany. Zobaczymy, czy będę w stanie się odnieść do tego. Ogrywałem ostatni dodatek, ale nie tak intensywnie. Welcome everyone to the 2024 Elder Scrolls Online Global Reveal. Today, we'll share all of the details of our 2024 plans, including ESO's new chapter. But first, I'd like to take a moment to talk about what ESO means to all of us here at ZeniMax Online and to all of you. We built ESO as a virtual world centered around Elder Scrolls lore, where you can go anywhere, play in any style you want with endless customization, and have the freedom to roleplay as anyone you want. And also to be a safe harbor from the often unpredictable and complex outside world. Ja muszę powiedzieć, że mimo tego, że bardzo lubię Elder Scrolls Online i spędziłem tam mnóstwo godzin, to opowiadanie, że to jest endless customization, że możecie sobie postać customizować w dowolny sposób jest to za dużo powiedziane. To jest absolutnie cudowna gra, ale jednak kustomizacja jest ograniczona, no bo dużo rzeczy można zrobić, ale nieskończenie dużo. Jestem fanem absolutnie gry, ale też mam takie wrażenie, że ona się bardzo szybko starzeje, w tym sensie, że niewiele jest zmian w mechanice, niewiele jest zmian w grafice. To nadal fajnie wygląda, zwłaszcza dla kogoś, kto zaczynał tę przygodę od początku, ale jednak zaczyna trochę odstawać. Jak teraz w tym New Worldzie posiedziałem trochę, i wiadomo, że w New Worldzie mniej czasu, więc moja opinia jest nie do końca wartościowa, bo to jestem zachwycony nową grą po prostu. To mam takie wrażenie, że ESO zaczyna trochę odstawać i mam nadzieję, że ten 2024 rok to będzie taka okazja, żeby nadążyć trochę za taką bardziej współczesną konkurencją. To, co jest super fajne w ESO, to bohaterowie, którzy towarzyszą nam praktycznie od samego początku. Bohaterowie, których spotykamy, którzy mają swoje historie do opowiedzenia, to jest fajna rzecz. I system kompanów, który dodali ze 2 dodatki temu, też był jest bardzo fajny. To jest taka zmiana mechaniczna, która trochę uprzyjemniła rozgrywkę. Tyle tylko, że gra jest niesłychanie łatwa, jeżeli chodzi o taką solową rozgrywkę. I łatwa aż w nużący sposób. Dali takie, nie wiem, czy można to tak nazwać, takie endless dungeony. To jest taki system rozgrywki, że wchodzisz coraz głębiej, jest coraz trudniej i to może było dosyć ciekawe wyzwanie, ale jeżeli chodzi o eksplorację świata, to ona jest nużąca przez to, że jest bardzo łatwa. Slaying dragons in the sandy canyons of Elsewhere with Chimera and Abner Tharn. Ale dużo fajnie budują ten świat. Fajnie, ale neighborhood outlaw refuge, and so much more. We take you through all of the lands of Tamriel, filled with memorable characters who return again and again to provide companionship, humor, and drama. Our stories are among the best in the genre, and our content also includes game systems like Companions, Antiquities, Tales of Tribute, Dungeons, PvP. The list goes on and on. To, co mogę powiedzieć o ESO z taką absolutną pewnością, to jest taka rzecz, że jeżeli zaczniesz grać w tę grę i będziesz się tam dobrze bawić, to ci to starczy na 1000 godzin zupełnie spokojnie, może nawet więcej, bo ilość kontentu tam jest gigantyczna, tytaniczna. W żadnej innej grze nie ma tego aż tak dużo, bo nawet WoW, który jest grą starszą i teoretycznie powinien mieć więcej kontentu, to jednak ma ten kontent taki bardzo przestarzały, czyli levelujesz postać i potem wchodzisz do najnowszego dodatku, nie interesuje cię to, co było wcześniej. Elder Scrolls Online jest zbudowany w ten sposób, że w zasadzie każdy dodatek, każda część tej gry, każdy fragment tego świata jest do ogrania w każdym możliwym momencie. Nieważne, czy masz pierwszy poziom, czy masz 60, czy masz tam któryś. Więc to jest duży plus. Elder Scrolls Online to jest naprawdę ogromna gra i można w niej spędzić dużo czasu. Mechanicznie trochę już odstaje, walka jest nużąca i tam są też takie problemy, że jest coś takiego jak klipowanie animacji. To jest błąd w grze, ale ten błąd został zaakceptowany przez deweloperów i przez graczy, więc żeby skutecznie, na przykład żeby zwiększać swój DPS, klipujesz tę animację, czyli zatrzymujesz animację w trakcie, żeby dodać dodatkowy atak do tego wszystkiego. I to jest taka mechanika, która mi się nie podoba. Zupełnie, bo ona jest nieprzyjemna w zastosowaniu. Jak chcesz coś dobrego zrobić, no to musisz z niej korzystać. Na pewno nie stąd się to wzięło, ale dokładnie pasuje powiedzenie do tego, że to nie jest błąd, to jest feature. To jest dokładnie to w tej grze się dzieje. Ale poza tymi wadami, na które będę zwracał pewnie dzisiaj uwagę, to jest gigantyczna gra i świetnie aktualizowana, jeżeli chodzi o to, co możesz robić w danym momencie. Nic się nie starzeje.
Starzeje się być może wizualnie, ale jeżeli chodzi o gameplay i o przygodę, to nie. With ESO, you can pick and choose what fits your virtual life in Tamriel. And later this year, we'll hit an amazing and important milestone, 10 years in Tamriel. Our history, of course, goes back even farther. A faktycznie, 2014 rok, 10 lat. And many ESO developers have been with us for 15 years or more. I can't speak of the studio's history without acknowledging the profound impact that Robert Altman had on my life and that of everyone at ZOS. As CEO of ZeniMax Media, who passed away in 2021, Robert was a true champion of the game, and he was a friend and mentor to all of us. He is very much missed, but ZOS is stronger because of the foundation he helped build during our formative years. ESO has grown over the years to be 24 million players, including gamers from all over the world. Originally in English, French, and German, we now offer localization in Chinese, Japanese, Russian, and Spanish. Szkoda, że nie ma po polsku. I to jest też, bo to jest duża gra, która zawiera dużo tekstu. Chyba modyfikacje są, które umożliwiają granie po polsku. Czy to w WoWie było? Pewnie tutaj też jest. Chciałbym, żeby zaczęli wykorzystywać narzędzia, algorytmy do tłumaczenia, bo te algorytmy są już bardzo sprawne i można by tam ten język polski wstawić. Jest sporo ludzi z Polski. Zresztą Bethesda robi kampanię także na rynek polski. Wiem, że się influencerom płaci. Ja też nieraz dostawałem jakieś tam oferty dodatkowe. Więc wiem, że marketing na Polskę jest, natomiast brakuje tego języka polskiego. To jest spora wada, bo tam jest dużo fajnych rzeczy. Dużo fajnych rzeczy można przeczytać w tych książkach, a czytanie tego po angielsku jest po prostu dużo bardziej nużące. Mimo tego, że językiem angielskim operuję dosyć sprawnie, to zdecydowanie wolę czytać po polsku, jeżeli mam już coś czytać. Więc żal, że po polsku nie ma. Oficjalnie. Through Austin, Texas, to our headquarters in Maryland, and eastward to Budapest, Hungary, where we recently opened ZeniMax Online Hungary. ESO is... No dlaczego nie ZeniMax Online Poland? Dlaczego nie? Kurde, tylko Węgry nam skubnęły. Truly a global phenomenon. Everyone at ZOS considers the ESO community part of the family. It's not just a hashtag. That feeling of caring and connection begins in our studio, and I'm very proud to be part of it. Remember that ESO launched in April 2014, but that was just on PC. It launched on Xbox and PlayStation in June 2015. So, we're celebrating our 10-year anniversary over 15 months in 2024 and 2025. Expect community events around the globe. We announced the first of these already. It's in the Netherlands this coming spring. Thank you to everyone who signed up already. We'll have another large community event in 2025 in the Baltimore, Washington area of the USA. Jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, tam 24 miliony graczy. To nie jest tak, że tyle osób gra naraz. Bo to jest oczywiste. No, tak tylko mówię dla jasności. Ale to też gra jest tak skonstruowana, że w zasadzie jest coś takiego jak mega serwer. Czyli nie macie serwerów, których wybieracie, tylko gracie po prostu w Europie. No i się cały czas spotyka graczy podczas rozgrywki, co jest czasami wadą, czasami zaletą. Czasami widzicie, jak ludzie farmią, gdzieś tam przebiegają przez ten content i to wywala z imersji, no ale są ludzie obecni. Więc nawet to jest tak skonstruowana gra, że nawet jakby było bardzo mało graczy, to byście ich czuli, bo byliby umieszczeni obok siebie, żeby gdzieś tam ze sobą współpracować. Plus są eventy i też tych ludzi się widzi swoją drogą. Ale to jest całkiem nowoczesny system, więc mimo tego, że mechanicznie gra trochę się zestarzała, przede wszystkim mechanicznie się zestarzała, bo gameplay jest bardzo nużący, uważam. O tyle, jeżeli chodzi o tą taką obsługę serwerów, o to jak to wygląda, jak działa, to jest bardzo, bardzo współczesne. Dużo lepsze niż na przykład w New Worldzie. W New Worldzie cały czas są serwery i to jest problematyczne bardzo często, zwłaszcza jak się serwer wypróżnia z graczy. To mark the 10th anniversary of ESO's console launch, and a few more events sprinkled between them. We will post information on all of our anniversary celebration plans on social media and ElderScrollsOnline.com. The team has prepared special 10-year anniversary rewards for many of our in-game events happening in 2024 and 2025. Some you can start earning right now. Stay tuned for details. We're eager to celebrate and to kick things off in earnest in just a few months. W tej chwili gra 20 000 ludzi, ale tylko na Steamie, nie? Bo ja gram na przykład poza Steamem ESO, więc nie jestem zliczany. Podejrzewam, że więcej osób gra niż 20 000. Exploring a region of Tamriel well known to Elder Scrolls fans, telling an amazing story that goes deep into the lore of the region and adding a new gameplay with a system called scribing, which allows players to customize some of their abilities. Oh. The chapter is called Gold Road, and it takes place on the borders of Cyrodiil, Gold Coast, and Valenwood. So let's start the show and see all the details with the global premiere of the 2024 ESO Gold Road trailer. Enjoy,
and see you in Tamriel. Dobra, jeszcze nie wiem, co to jest, ale już wygląda obiecująco. Jeżeli planują system, który trochę zmieni umiejętności, jak one działają, no to się więcej opcji i możliwości pojawi w trakcie rozgrywki. Zakładam, że wiem, co to może być, bo to jest tak, w ESO jest to zrobione w ten sposób, że każda umiejętność rozgałęzia się w dwie możliwe strony. To często jest zależne od buildu, ale te umiejętności są zróżnicowane, więc to jest ta możliwość kustomizacji postaci. Jeżeli jeszcze zrobią coś, by te ścieżki się rozgałęziały bardziej dzięki temu skrajbowaniu, no to zwiększy tą ilość kustomizacji. Bo śmiałem się na początku, że nieskończona ilość kustomizacji to było przegięcie, nadużycie. Jest ich trochę, ale to wiadomo, że są takie buildy, to się meta nazywa? Zawsze jest jakaś meta i zawsze jest jakiś build, który jest najlepszy, więc te kustomizacje są takie w cudzysłowie bardzo dużym. Ale to może zwiększyć możliwości, więc jestem jak najbardziej na tak. Nie wiem, czemu ja komentuję, powinienem poczekać i zobaczyć, ale ja lubię. Może zgadłem. Co wybrać między WoWem i New Worldem? No ja dzisiaj polecam New Worlda, bo jest dużo lepszy, łatwiejszy jest do wejścia dla nowego gracza. Jest dużo bardziej współczesny. Ale to może być tylko moment, bo dzisiaj jestem w New Worldzie zakochany. I to też jest fajne, że w tych filmikach pojawiają się te same postacie, które były w pierwszym filmie na przykład. Nie? To trochę stają się częścią tego świata, my je rozpoznajemy, my gracze ESO. I to coś dla nas znaczy więcej niż tylko tam... Potrafią naprawdę dobrze zbudować tę historię, połączyć te dodatki ze sobą właśnie poprzez te postacie różne. Miało być po cichu. No i zwiastuny to robią naprawdę. Dużo muszą wydawać kasy na to. To wszystkie, jak się je połączy razem, to tworzą niezłą historię. Ale tej postaci to nie poznaję, nie wiem, co to jest za dziewoja. Ukradł im laskę, w sensie dosłownym i chyba w przenośni. Już te miasta też poznaję, tylko nie zawsze wiem co, gdzie i jak się nazywają, nie pamiętam. Jednak robię sobie takie półroczne przerwy od ESO regularnie i wylatują mi. To miasto wygląda jak Sky Isles. Okej, nic się nie wyjaśniło, ale... You just saw the world premiere trailer for our upcoming chapter, The Elder Scrolls Online Gold Road. I'm Gina Bruno, ESO Senior Community Manager, and today I'm joined by the Elder Scrolls Online's own creative director, Rich Lambert. Hey everyone, I'm thrilled to be back again for this year's ESO Global Reveal, and boy do we have a lot of exciting things to share with you all. Chciałbym na mapie zobaczyć, gdzie to jest. Super hard on 2024's new adventures and features, and it's going to be another amazing year for the Elder Scrolls Online. Well, the truth is, the team's been working super hard for the past 16 years. And Rich, you and I have actually been here from the very beginning in 2007.
A propos New Worlda, to też dokładnie odnosząc się do tego, co jest na czacie, że New World jest spoko do momentu wbijania levela na różnych rzeczach. No właśnie też jestem na tym etapie. Chodzę i farmię materiały, żeby wylevelować profesję. Jest to fajne na swój sposób, ale rozumiem, że potrafi być nużące. Ale dobra, skupmy się na Elder Scrolls Online. Wiem, że ja te dygresje sobie sam pozwalam na nie i was prowokuję do dyskusji na ten temat, ale zobaczmy, o czym jest ta złota droga. Looking back for sure. I remember the days of being able to fit the entire team into a minivan and all go out to lunch together. A lot has changed since then, and now we're suddenly about to celebrate 10 years of being live, with 40 plus major content updates and a community that literally spans the globe. It's amazing how much we've done, and it certainly doesn't feel like 16 years have passed already. And now that we're looking ahead to what's coming in 2024, why don't you start us off with an overview about this year's adventure and story? Last year, we saw players explore the Talvani Peninsula and Apocrypha zones and delved into a story surrounding the Prince of Knowledge, Hermaeus Mora, and master the magics of the Arcanist class. This year, we're inviting players to venture into a Colovian region known as the West Weald. And this region spans the western borders of Cyrodiil to the north and the eastern tip of Valenwood. Jak sobie zobaczycie mapę tego obszaru tutaj, to jest wiele takich miejsc jeszcze, które zupełnie nie są zagospodarowane. Na przykład tutaj na północ od tego Westwold jest cały obszar, który jeszcze prędzej czy później zostanie wypełniony. Oprócz tego, że są te mapy, to są jeszcze takie obszary, które są totalnie poza mapą. Jakieś inne wymiary, inne tego typu rzeczy. Więc tam jest jeszcze mnóstwo kontentu do zbudowania na tej zwykłej mapie. Oprócz tego pojawiają się rzeczy spoza tej mapy. Ten świat naprawdę jest gigantyczny i każde miejsce można odwiedzić niezależnie od poziomu. Są takie miejsca, które są może trudniejsze, ale generalnie cały świat staje przed wami otworem, więc jak zaczynacie grać w Elder Scrolls Online, to po prostu wchodzicie i idziecie gdzie chcecie. Próg wejścia jest odrobinę wyższy niż w New Worldzie, ale wielu graczy po prostu nie rozumie tego, że niewątpliwą zaletą ESO jest to, że możecie robić cokolwiek w danym momencie i nic nie stracicie. Że to jest bardzo często jest tak w grach MMO, że nam się wydaje na początku, że jeżeli coś nam umknie w danym momencie, teraz, jeżeli czegoś nie zrobimy teraz na początku, to potem już nie będzie sensu do tego wracać. ESO ma tą zaletę, że nie musicie się martwić o to, że coś przegapicie, bo zawsze możecie do tego wrócić i zawsze to będzie adekwatne do waszego poziomu. To jest ogromna zaleta ESO, że autentycznie możecie sobie iść i robić na co macie ochotę. Możecie wyjść z głównego miasta, w ogóle nie zaczynać głównego wątku, tylko robić jakieś questy poboczne. To jest zaleta i wada jednocześnie. No tak, bo to jest też, nie każdy lubi to skalowanie, które tu się odbywa, ale moim zdaniem to jest dla początkującego gracza to jest ogromna zaleta, tylko nie zawsze początkujący gracz to wie, że znajduje się w jakimś miejscu i nie wie od czego zaczynać, bo wydaje mu się, że coś straci. I warto o tym wiedzieć, że nic nie stracisz. Gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek zrobisz, to jest zawsze dobry wybór. Więc to jest taka rzecz, która powinna być bardzo jasno komunikowana, jeżeli chodzi o ESO. Nic nie stracisz, gdziekolwiek pójdziesz. Elder Scrolls players will probably recognize this location from Test 4 Oblivion. In our time, a dense jungle has suddenly appeared overnight along the Valenwood border, and the whole region is suffering from a rise in attacks from a mysterious new kind of Daedra. So the new zone will be familiar for those of you who played Oblivion, but there's something big going on behind the scenes that's causing all this chaos. We're doing something we've never done before in ESO, and we're introducing a whole new Daedric prince. That is a really big deal. It is, and we are really excited about it. The Gold Road storyline focuses on the return of a forgotten prince named Athelia, and it was great to be able to work with BGS to bring our vision for this new power to life, and we think folks are going to love what we've created. In last year's Necrom chapter, we dropped a major cliffhanger. Mysterious forces discovered the existence of this forgotten Daedric prince, Athelia. In Gold Road, you'll discover that prince is now free with dire consequences for all of Tamriel. I don't want to go into too much detail yet because we'll be diving deeper into the story shortly, but this is really big, and we are very excited to see how our community reacts as they learn more about Athelia and her allies. Ja powiem wam, jeżeli chodzi w ogóle o główne wątki fabularne, to jest tak zrobione, że zaczynacie grę i jest coś takiego jak główna historia i idziecie tam, ona jest dosyć liniowa, oczywiście przenosi was po różnych miejscach w świecie, ale jest to dosyć liniowa opowieść, ale każdy region ma swój główny wątek fabularny plus mnóstwo wątków pobocznych i zadań pobocznych. I ja jestem na takim etapie, że ostatnich 4 dodatków jeszcze nie dotarłem do tego momentu, żeby skończyć tam te główne wątki. Czyli ja je gdzieś tam robię, coś tam je pozaczynałem, zająłem się innymi rzeczami, ale tego jest tak potwornie dużo, że gdybyście chcieli przejść całą grę od początku do końca, każdą kolejną krainę, przejść główny wątek fabularny i ten główny wątek poboczny, który dla krainy jest, to
już teraz się odnosi takie wrażenie, że życia nie starczy. Tam jest tak dużo opowieści. To jest przytłaczające i dla jednych to może być odstraszające, dla innych to może być po prostu taka wiedza, że nieważne jak długo będziesz grał, nieważne jak pójdziesz daleko, to zawsze coś nowego jest przed tobą. All right, so we have a new zone and a story about the return of a long-lost Daedric prince. But there's something else arriving with the Gold Road chapter that Matt touched on that our players have been asking about for a long time, and that's scribing. Yes, and this is definitely something that the community has been asking about for years at this point. This chapter's big new system, scribing, is a way for players to customize their character builds. To może być fajna rzecz. A precursor to the spellcrafting systems from previous Elder Scrolls games, with some tweaks to balance to ensure that it works with our game's combat. So why don't you talk a little bit about how this system works? What does it actually allow players to do? With scribing, players tap into the fundamental elements of magic by unlocking special skills that they can then customize in many different ways. You'll be able to change things like the way a skill interacts with the world, its unique effects, and more. There's also many ways to customize these unique abilities, allowing players to further tailor their builds to their unique needs. We'll go into a lot more detail on scribing a little bit later, and we'll have a lot more info throughout the year, but we're very excited about this system, and it's really another way players can truly play the way they want to play. Oprócz tego, co powiedziałem na początku, że będzie można modyfikować umiejętności, to spoko, ale nie wiem jeszcze, nie wiem co, nie wiem jak, nic nie zrozumiałem z tego. Ja się jakby rozumiem, ale mało szczegółów. In the past, we've told stories that feature Daedric princes, emperors and tyrants, heroes, and all sorts of legendary monsters. Since our launch in 2014, we've continued to add to ESO's legacy with new stories that build upon and even add to Elder Scrolls lore in all new ways. And this year's tale is no exception. So let's kick things off with the lead for this zone, Ed Stark, who is going to share more about the new chapter's main storyline, including the Forgotten Prince. Kurde, no dobra, o fabule posłuchamy. Ja bym chciał zobaczyć, jak dokładnie ta mechanika wpływa na gameplay. Powiedzą wszystko? Dobra, okej. Policzyć do 10, oddychać głęboko. Hello, everyone. I'm absolutely thrilled to talk to all of you about the story and the adventures you'll experience in the new Gold Road chapter. I was the lead for the High Isle and Greymore chapters, as well as the Murkmire DLC, and I'm having a lot of fun adding to the Elder Scrolls universe. Every part of Tamriel is unique and has its own emergent storylines, and Gold Road is no different. The Westweald region lies just east of the Gold Coast. Ruled by the Colovian Count Calantius, it is an independent nation allied to the Imperial forces currently occupying nearby Cyrodiil, and it is under attack. Sweltering jungles replace... Ta historia jest tożsama praktycznie z każdym dodatku. Mamy jakiś obszar, na którym nagle się zaczyna dziać coś niepokojącego i dochodzi do ataków. Tak było w High Isle, tylko w High Isle to było jeszcze jakieś takie uprowadzenie. No nie skończyłem dodatku do High Isle fabularnie, więc nie wiem. Ale tak, to jest... Zawsze musimy ratować, proszę państwa, tą krainę. A third of the Westweald seemingly overnight. While the Wood Elves in the region seem friendly and as bemused by the situation as the displaced Imperials, Count wants to find out what happened and how he can keep from losing any more of his realm. Surprisingly, however, this Dawnwood jungle overgrowth isn't the most pressing concern for you and your fellow adventurers. Laramil the Wise, an ally of Hermaeus Mora, is back. She's investigating the reappearance of Athelia, the Forgotten Prince, who was introduced at the end of the Necrom chapter. Laramil reveals that scions of Athelia are searching the Westweald for her, wreaking havoc in the region. They believe that the Forgotten Prince had some connection to the Aliads who once dwelt in the ancient ruins scattered throughout the zone. These scions are desperate to help Athelia recover her memories and powers and show no mercy to... To jest, wiecie co, jak to jest, jak słucham tych historii. Ja nawet grając bardzo dużo w ESO, w większości rzeczy, których on opowiada, nie kojarzę. Nie? Oczywiście opowiada, bardzo jest rozentuzjazmowany opowiadając o tym, ale jak ktoś totalnie nie zna gry, to słucha takich rzeczy kompletnie nic. No ale to też jest dla specyficznego odbiorcy ta konferencja, nie? Dla kogoś, kto kojarzy. Ja ledwo. Anyone who gets in their way. Reality itself is under attack, and no one knows exactly how or why the Forgotten Prince has returned. It's been a very long time in any Elder Scrolls game since we delved into the nature of a new Daedric Prince. What effect will the appearance of this long-forgotten prince have on the Westweald, Tamriel, or Nirn itself?
how indeed can a Daedric prince be forgotten? More importantly, how can you, the adventurer, counter Athelia's effect on the Westweald? Well, I'm not going to tell you. At least not yet. You have to play Gold Road to find out. But don't worry. In addition to the eccentric Laramil the Wise, you have some new and returning allies to help you unravel these mysteries. There's Baragon, ex-adventurer and brother to Evely Sharparrow, and Tribune Alia Idolus, a brash Colovian centurion working for Count Calantius. Tej nie kojarzę. Tamtego brata kojarzyłem. Bringing back the vampire Fenorian of the Raven Watch. Tego kojarzę, tak. Sheet investigator Mizik Z Thunderbolts. Ravenhold chyba? A few other fan-favorite allies to also help you in your journeys. There's political intrigue, rivaling the tales told. Tamten to był wampir. Próbuję sobie przypomnieć. On się pojawia... To jest w ogóle to, o czym mówiłem, że te postacie są przez dłuższy czas obecne w naszych przygodach. Na początku był tak leśny elf, Bosmerowie się nazywają w tej terminologii Elder Scrolls. I on to jest brat postaci takiej dziewczyny, która często nam towarzyszy właśnie. I on się pojawił chyba w tym dodatku, gdzie był Oblivion. Ale ten wampir mnie zainteresował, bo on się pojawił w podstawce w jednej z krain. Potem pojawił się także w tej wersji skyrimowskiej, bo też tam były wampiry. To jest dużo jest właśnie takich powiązań. To, że ci bohaterowie tak często się pojawiają i tam to są dużo bardziej namacalni niż w większości gier MMO. Nawet bardziej są namacalni niż w WoWie. Bo dla odmiany w WoWie te wszystkie postacie są takie nieosiągalne dla gracza. Są takie niezniszczalne i potężne. A to są zwykli ziomkowie. Tak samo bohaterscy, a czasami mniej bohaterscy niż nasza postać. Bardzo są tacy przyziemni. Supernatural threats on the same scale as Somerset and Greymore. O, już wiem, co chciałem powiedzieć. Te postacie, które tutaj spotykamy, to one oczywiście są częścią tego świata. Mają dużo podziwu wobec naszego bohatera. Jakby oglądamy je w filmach, wiemy, że one są ważne, ale podziwiają nas. To daje zupełnie innego poczucia, że postacie, które normalnie widzimy na filmach, mają wobec nas dużo szacunku. As powerful as any fiery dragon attack in Elsewhere or Daedric Dark Anchor invasions from the base game long ago. Players can choose how they progress the main story of the Gold Road as well. There's a non-linearity to the questline similar to that presented in Hrothgar and Necrom. You'll have to follow the threads to see just where they take you. And over everything is the threat of the forgotten Daedric Prince and her minions. There's something for everyone, all along the Gold Road. Kurde, już się wkręciłem w tę jego historię. Good luck and happy hunting in the Westweald. To prawda, że fajnie być takim bohaterem. ESO daje takie poczucie bycia kimś wyjątkowym. And even the realms of Oblivion. Ed just shared some details about the story in Westweald. So now let's learn about how the team brought this space to life. To tell us more about this world you can explore in the latest chapter, we've invited ESO's art director to share more about this colorful but chaotic part of Tamriel. Hey everybody, I'm CJ Greb, art director for the Elder Scrolls Online, and I'm pleased to be able to share with you more about the Elder Scrolls Online Gold Road's unique zone, the Westweald. For those of you already familiar with Southeast Cyrodiil, this will be the first time you can return to this bountiful part of Tamriel since the Elder Scrolls IV Oblivion way back in 2006. The new zone features 3 unique biomes, each with their own distinctive look and feel. In the southeast lies the Gold Road, a temperate environment similar to that found on the Gold Coast. It is home to the region's capital city, Skingrad, the bustling center of the zone and linchpin for the Colovian Imperials who call the Westweald home. Towards the southwest, you can find the Dawnwood. Formerly part of the Westweald, this area is now home to the encroaching jungles of nearby Valenwood. In this part of the zone, you'll discover a dense wilderness climate inhabited by advancing wood elves from the settlement of Vashabar. Ilekroć patrzę na tą grafikę, to często się spotykam z tymi opiniami, które trochę rozumiem, ale ich nie podzielam, bo mam zupełnie inne spojrzenie na to, że ta grafika, mimo tego, że ma swój urok i to potrafi wyglądać ładnie, to jest jednak bardzo przestarzała. Czasami jak się oderwę od tego, bo ja jakby sentymenty czuję, grając w tę grę, i kiedy ja siedzę w tym świecie, to widzę ten świat, a nie te takie uproszczone rzeczy. Ale rozumiem oskarżenia, że to jest graficznie także bardzo, bardzo przestarzałe. Ale dla kogoś, kto gra w to od 2014 roku, to kompletnie nie ma znaczenia.
Mówię z racji, jakby z potrzeby takiej, że rozumiem, że to się zestarzało, ale grając w tę grę tego po prostu nie widzę i nie czuję. Ale jak ktoś patrzy na to pierwszy raz albo nie grał wcześniej, to pewnie wyraźnie widzi, że to jest trochę do tyłu. North of the Westfield lies the Colovian Highlands, a mountainous region that is home to an imperial settlement and numerous Iliad ruins. The Highlands Dla mnie to bardzo ładnie wygląda, no. climate is ideal for the region's famous vineyards. When designing this new zone, the team wanted to capture a region undergoing a dramatic change. And generally, we try to make every zone in ESO feel unique, so much so that a player can instantly recognize what zone they're in merely by looking around. Combining these ideas led us to paint the biomes in the bright colors of seasonal change. Highlights of orange, red, and yellow punctuate the Westfield, giving the entire region an autumnal feel. Classic Colovian architecture inspired many of the zone's structures. However, the Colovian Imperials of the Westfield are wealthy and cosmopolitan, so the art team imbued some high-end motifs and designs throughout. Że co? Że nie jest problemem grafika, tylko animacje? Być może. Też wad animacji też nie widzę. Szczerze mówiąc, no. Rocky crags, bustling vineyards, you'll encounter many Iliad ruins of various sizes and shapes. Ale zgadzam się, na pewno to jest rzeczowa opinia. Rzeczowa, rzetelna. We got to have a little fun here as we consider these Iliad ruins less spoiled than other similar locations you may already have visited. As a result, there are structures and architectural pieces of Iliad culture you've never seen before. Speaking of things you've never seen before, the dense, humid forests of neighboring Valenwood seem to have taken over a significant portion of the Westfield practically overnight. This consumption of traditional Colovian territory is cause of some concern for the Imperials, as you might imagine. Even more alarming is the Wildburn, a volatile area that separates the Dawnwood from the Colovian Highlands and Gold Road, comprised of sickened, magically twisted land and even more volatile beasts. While the land itself is changing. Swoją drogą też muszę przyznać, że niewiele pojawia się modeli nowych potworów, bo te wszystkie tutaj modele, które są, to już są wykorzystane wielokrotnie. Praktycznie w każdym dodatku się te potwory przewijają. Even more volatile beasts. While the land itself is changing, it is also under attack from a host of new, unfamiliar foes. Daedra, never before seen in the Elder Scrolls, roam the countryside, including Shardborn and aspects of Athalia that herald from the realm known as Mirrormore. Tak, to są te same modele, tylko tak tekstury się trochę zmieniają. Nadal mi to nie, może trochę mi to przeszkadza. Resulting in danger around every turn. In the Westfield, we've created a beautiful world in flux. Ciekawe, czemu akurat nie dodają modeli może. It's Imperials meet Wood Elves, meet Oblivion, and it's a world unlike anything we've created previously. We can't wait for you to explore it. Ale może to wszystko powinno wyglądać znajomo. Info about all the research and care that goes into creating a new zone. Rich, why don't you talk a little bit about what else players will encounter in Westfield? In addition to the main storyline, the zone contains new delves and public dungeons to explore, side quests to experience, and world bosses to contend with. Everything you would expect from a chapter. There's also an all-new 12-player trial to challenge your group, and the introduction of a new type of world event. And of course, there's Swoją all drogą, kinds of rewards that you can find in the new. Jak się patrzy na dodatki w Elder Scrolls Online i jak się lubi tę grafikę, nie przeszkadzają ci animacje i pewne uproszczenia, które tam są i system walki, to w zasadzie każdy dodatek jest czymś w rodzaju indywidualnej historii, unikalnej gry, że każdy dodatek to jest jakby kolejna część tej gry i można to przechodzić jedno po drugim i mieć po prostu takie nieustające nowe przygody w tym świecie. Unique collectibles to unlock, and special antiquities to scry and dig up, and a lot more. And of course, that's all in addition to the new scribing system. That's right. In previous chapters, we've added new classes like the Necromancer and most recently the Arcanist. We've also added new gameplay systems that we continually update, such as treasure hunting with antiquities. Jedna z moich ulubionych czynności szukanie antyków w tej grze. Lubię łazić po tym świecie. To jest właśnie też taka dodatkowa rzecz, że oprócz tego, że masz te przygody i one są rozpisane tam wedle lokacji, to w zasadzie możesz chodzić sobie po całym świecie i zbierać surowce do craftingu albo szukać artefaktów. I tam też można fajne rzeczy z tych artefaktów znaleźć. I też są takie rzeczy, na które poluję od lat i nie mogę ich wykopać. Więc to też jest przygoda na długi, długi czas.
Building card game, Tales of Tribute, even our housing and furnishing system, and of course companion system, which allows you to bring an ally to fight alongside with you. This time with Gold Road, we're adding a new way to further tweak your builds just how you want them. Jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć a propos. Mówiłem o tym, że system walki jest tak zrobiony i to skalowanie jest tak zrobione, że w pewnym momencie eksploracja świata zaczyna się robić niezwykle łatwa. Wszystko pada praktycznie. Tam od czasu do czasu są jakieś takie kreatury większe, czasami nawet niezbalansowane, czasami aż za trudne, ale generalnie cały świat i tacy typowi przeciwnicy są bardzo łatwi do zabicia. I do tego dorzucono jeszcze system towarzyszy, który sprawia, że wasza postać staje się jeszcze mocniejsza i jest w stanie więcej zadać obrażeń, więcej przetrwać, więc stało się to jeszcze dodatkowo łatwiejsze. No i z jednej strony masz postać towarzyszącą, która zawsze ci opowie jakąś dodatkową historię i to jest fajne. Te postacie mają swoje własne questy, które możecie wypełnić, jakie poznacie trochę lepiej te postacie. No. Ale jak z drugiej strony i tak już było łatwo, to teraz jest łatwo do potęgi. No. We know everyone's been waiting patiently for more information on this new system, so let's kick it over to Kira to explain exactly how it works. Play Your Way is one of Elder Scrolls Online's biggest pillars, and we're always looking to give our players even more ownership over their characters and their skills. Ale ma głos fajny For babka. Scribing, our system focus was around roleplay and choice. We wanted to give our players the power to customize skills to enhance their roleplay and have more agency in choosing and creating those skills that are right for them. With scribing, we've created a new ability for every weapon skill line, and a few more. Each of these new skills, or grimoires, has customizable elements that you can swap out to suit your needs while maintaining a fun and balanced experience. Every grimoire has a base function, the thing it always does. For example, the new bow grimoire, Vault, has you shoot the ground with an enchanted arrow, creating an area of effect, and then backflip out of danger, enabling a quick, tactical fire and escape ability. But you can personalize it from here. Every scribe skill also has 3 script slots, a primary, secondary, and tertiary, which allow you to change the ability's specifics. Czyli jak tworzysz swoje własne umiejętności, składając te umiejętności z 3 części, zastanawiam się do jakiego stopnia, czy to jest modyfikowanie umiejętności, które już istnieją, czy tworzenie zupełnie nowych, jak to się wpisuje w liczbę umiejętności, z których można korzystać jednocześnie. Bo system jest tak zrobiony, że macie 2 bronie. Przyłączacie się między jedną bronią a drugą, to wam dostarcza nowych umiejętności. Macie jakby paski umiejętności dla każdej broni. I tych umiejętności jest tam niewiele. No, w sumie jest ich 5 i 5 plus 2 ultimate'y, czyli 12, prawda? Dobrze pamiętam? Plus jeszcze tam jakieś miksturki i tak dalej. Więc w zasadzie niewiele jest tych umiejętności do wykorzystania. Jeżeli jeszcze część z nich będzie można zastąpić tymi grimoirami, Down on poison no or dobra, bleed. zobaczymy. Set one of those as the primary script of Vault, and now that's the damage type of its AoE. Primaries determine the main effect of the skill and its resource cost. But perhaps you're more of a ranged healer character. Keep it ally focused and customize Vault with a heal Okay, primary fajne nawet. and add either a heal over time or stamina recovery secondary for any allies in that area of effect. Secondaries are about individualizing that skill to better match with your build or roleplay. This is where we have more unique effects that tie into the identity of the parent skill line. For example, a unique bow secondary gives the player a stack of the Hawkeye bonus, increasing damage on their other bow abilities for a short duration. Finally, you're able to add a buff or debuff to Vault as its tertiary effect, perhaps minor maim, minor expedition, or minor vulnerability. That is a lot of ways to customize just this skill, and we have even more scripts and combinations to be revealed in the future. Okej, czyli z tego co rozumiem, to nie jest tak, że można modyfikować umiejętności, które już posiadamy, tylko są osobne. Czyli masz konkretny grimoire, dodajesz go jako umiejętność i modyfikujesz w 3 różnych aspektach tę umiejętność. W rezultacie po prostu dochodzą kolejne rzeczy. To no ciekawe. Ciekawe, ilu tu nowych opcji dostarczy, ile buildów będzie dzięki temu. Można to zrozumieć, ale to trzeba w praniu sprawdzić, żeby zobaczyć, jak to działa. Scribing isn't just a system. Ale to na pewno urozmaici walkę, która jest nużąca, jak wspomniałem. Exploration into the ancient origins of magic, following the legacy and discovering the secrets of the mage who first learned to manipulate those energies.
you'll need to own the Gold Road chapter to unlock the system. One more thing. When we were deep into this customization headspace, we loved the idea of having our skill visuals better reflect our players' roleplay goals, and perhaps feel a bit fresh if they've been playing for a while. When Gold Road and Scribing launch, we'll also be adding a select number of skill styles. These styles are color variants of popular abilities from weapon, guild, and world skills. Like Wall of Elements will have a new purple version, Trap Beast orange, and Mage Light a green option, so that when you equip those abilities, you'll be able to select which version you want to see. By the way, in Gold Road, all of these skill styles will be earnable as in-game rewards. We have a lot more planned for skill styling in the updates after the chapter too. We can't wait to share more about scribing and styling with the ESO community in the coming months and see what new metas, builds and more come out. To jest to jest zawsze fajny dodatek, kiedy się jakieś możliwości gameplayowe zmieniają. I to jest jak najbardziej na plus. Zobaczymy, jak to będzie jak obszerny będzie ten system. Brzmi to dosyć skomplikowanie, podejrzewam, że w użyciu będzie dużo prostsze. Natomiast jeżeli chodzi o kolorowanie umiejętności, no to jest takie kosmetyczne tylko i wyłącznie. I to też jest, trzeba patrzeć też na ESO jako, to też jest trochę taki sklepik, nie? Cała ta gra. Więc podejrzewam, że wprowadzili ten system nie tylko po to, żeby zróżnicować i kustomizować, ale też, żeby móc może dostarczyć do sklepiku różne nowe rzeczy do kupienia. Że możesz sobie na zielono jakiegoś skilla pokolorować i znajdziesz w grze, ale na przykład w sklepiku będzie kilka różnych kolorów, na przykład czerwony, niebieski i tam jakiś inny, i fioletowy. Więc to też jest taka nowa możliwość do wprowadzenia pewnych rzeczy kosmetycznych w sklepiku. I widzę, że właściwie z każdym dodatkiem tak się dzieje, że oni to wprowadzają. I to jest okej, nie? No, tak długo jak to jest kosmetyczne, to nie jest żaden problem. Jest na co wydawać tę walutę. Ja płacę co miesiąc ten abonament, który jest dobrowolny. Niektórzy mówią, że bez niego nie da się grać. Ja trudno mi powiedzieć, bo nie grałem bez niego. Więc mam tam jakąś walutę, zbiera mi się co miesiąc i mam mnóstwo tej kasy do wydania, więc będę miał na co wydawać. Tak, zmieniają się takie rzeczy jak animacje ścinania drewna, animacje teleportu powrotnego i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest jedna z tych rzeczy, ale mnie najbardziej rajcuje ta możliwość zmiany, jakby możliwość wprowadzenia nowych umiejętności, bo to może poprawić gameplay. Więc jestem jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o sam dodatek, czyli tam opowieść, która się toczy i przygoda, no to zakładam, że to jest dokładnie to samo, co było zawsze. Zawsze jest jakaś przygoda, zawsze jest nowy teren, więc tu nie ma nic nadzwyczajnego pod tym względem, ale takie nowości są okej. Bardzo sympatyczna pani, ładnie mówiła. Scribing looks like it has the potential to really change the way our players play the game. We definitely believe it will, and scribing gives our players a level of flexibility with their builds they've never seen before in ESO. The new customizable abilities can be used by any class, allowing players to maximize an aspect of their build or perhaps give them a new way to fill a gap. And the system also provides a brand new avenue to customize their visuals too. We know just how important fashion is to our community. Well, the good news is you won't have to wait too long to play because scribing arrives with the Elder Scrolls Online Gold Road on June 3rd for PC and Mac and June 18th for Xbox and PlayStation consoles. And it's available to pre-purchase now. You can visit elderscrollsonline.com for more details. No można już teraz kupić, jak już kupisz, to pewnie dostaniesz jakieś tam nowe skórki albo jakieś nowe rumaki. Zawsze tak jest i też są pewnie ze dwie wersje. Ile ja wydaję na abonamenty miesięcznie? Ja praktycznie płacę za wszystkie dostępne w Polsce telewizje, tak żeby mieć na bieżąco z serialami, nowymi filmami, plus parę abonamentów w grach MMO. No myślę, że w 1000 się zamykam spokojnie. Myślę, że tak z 600-700 płacę miesięcznie za to, ale to jest część mojej pracy, więc myślę, że mogę sobie na to pozwolić. Nawet powinienem sobie na to pozwolić. This chapter isn't the only major release in 2024. There is a lot coming this year. We're kicking things off in March with Update 41 and our newest Dungeon DLC pack, which includes 2 new dungeons, Oathsworn Pit and Bedlam Vale. These 2 dungeons will have you explore a training ground for the fajny system jest tych dungeonów. Większość dungeonów robiłem w ESO. Mimo że gram zawsze sam, to fajnie się znajduje drużynę. Czasami ludzie przebiegają przez te dungeony tak na szybko, ale i tak fajnie jest. And as always with these DLCs, these new challenges can be purchased in the in-game Crown Store, or they come free as part of ESO Plus.
If you want to first look at these new dungeons, be sure and tune in to our next Jedyna wada, jaką zauważyłem w tym sklepiku, czasami mi się zdarzyło zrobić tak, że kupiłem sobie coś i potem, że czasami kupiłem coś, że można kupić coś czasami 2 razy. Że kupisz jakiś pakiet, w którym jest konkretna rzecz i potem tą rzecz jeszcze przez przypadek można dokupić osobno. I nie pamiętam, czy to dalej jest ten problem, czy często się zdarza, ale miałem takie sytuacje, że 2 razy mi się zdarzyło kupić dokładnie to samo. Mnie to wpieniało strasznie. Ale może to albo mi się coś pomyliło, albo to jest taka przypadłość tego sklepiku. ESO livestream, as we'll be joined by lead encounter designer Mike Finnegan to share all the details about this upcoming dungeon DLC. That's not all we have going throughout 2024 either. Update 43, which is scheduled to arrive in August, will be another base game update similar to what we did in 2023, and that includes a host of bug fixes and quality of life improvements, with some pretty exciting features, including something housing related. And finally, Update 44 will close the year out by introducing 2 new in-game companions, and something we're not quite ready to reveal yet, but to all our PvP-minded players, you might want to pay particular attention to this update. Well, you'll definitely want to keep an eye out for more information on our plans as the year progresses. Okay, we've gone over so much already, but as with any major chapter release, there's a ton of in-game rewards you can get when you pick up Gold Road. Let's find out more about the various additions and pre-purchase rewards for the Elder Scrolls Online Gold Road with community managers Jess and Kevin. Okej, już sobie przypomniałem, co mi się zdarzyło. Bo zdarzyło mi się, że jak kupiłem sobie dodatek, to tam były różne itemy w tym dodatku i potem zdarzyło mi się dokładnie te same itemy kupić w grze potem za tą walutę z abonamentu. Więc to mi się zdarzyło. To jest taki rodzaj problemu, który się tam pojawia. I zakładam, że dla nich to nie jest problem, że ja zapłaciłem 2 razy za to samo, nie? No ale dla mnie jakiś to problem jest. Hi everyone, I'm Jess Folsom, ESO's lead community manager, and I'm joined by my fellow community manager, Kevin Bully. We're here to tell you a little more about the new Gold Road chapter, its additions, and pre-purchase rewards. Thanks, Jess, and hey everyone. As mentioned, the Elder Scrolls Online Gold Road arrives this summer on PC and Mac, and on Xbox and PlayStation consoles. However, you can pre-purchase the chapter right now on elderscrollsonline.com and unlock in-game items, which we'll cover in just a minute. But first, let's talk about the different versions of Gold Road. Right. Depending on your history with the Elder Scrolls Online, there's bound to be an edition of Gold Road that suits you. If you're an existing player, the upgrade versions may be just right. If you're a new or returning player, the collection might be a good fit. It includes the ESO base game, all 7 previous chapters, and the new Gold Road chapter at launch. Ciekawe to jest. Kolekcje, zawsze mi się wydawało, że jak się płaci abonament, to wszystkie te dodatki i wszystkie dodatkowe przygody są częścią tego, czyli od razu możecie z nich korzystać. Natomiast jak się nie płaci abonamentu, to chyba trzeba kupić każdy osobny? Różne gry mają różne podejścia. Przez chwilę myślałem, że w ESO jest tak, że jak kupujesz najnowszy dodatek, to masz dostęp do wszystkich poprzednich, ale chyba tak nie jest, bo widzę, że tutaj sprzedają całe pakiety, więc cholera. Ja zawsze kupuję Deluxe, bo mi się podoba ta gra i lubię wspierać twórców. Poza tym tam są jakieś fajne dodatkowe rzeczy. That means the collection will allow you to begin your adventures in Tamriel right now and play the new chapter once it launches. Both the Gold Road Przyznaję, jeżeli chodzi o obsługę sklepika i to, co można tam kupić, to jest to dosyć skomplikowane, bo tam jest dużo rzeczy. Bardzo, bardzo dużo rzeczy jest do kupienia i łatwo się pogubić. I ludzie często grają w grę i nie wiedzą, czy mają dostęp do jakiegoś DLC, czy nie mają, czy mogą iść na jakiegoś dungeona, czy nie mogą. Ciężko się połapać w tym sklepiku. Za dużo. Niby fajnie, bo to tylko kosmetyki, ale skomplikowane to jest. Obsługa sklepiku jest złożona. Nie powinno tak być. a bounty of additional in-game items themed around the Westweald and Skingrad regions, including a unique pet, memento, outfit style, Ale ładny mount. and first of its kind Jesus. mount, all of which are granted at chapter launch. Whichever edition of Gold Road you choose, there are several pre-purchase rewards you can unlock. These include a striking new costume, pet, and crown crate delivered at launch, and instant in-game access to the spectacular wolf mount. For a limited time, if you pre-purchase Gold Road, you'll get instant access to this matching wolf pup pet.
Ja wspierać mogę twórcę Stardew Valley, a nie korpo. Co cię interesuje, co ja wspieram? No? Jak mnie akurat Stardew Valley nie kręci, to mam go wspierać, dlatego że takie są też lepiej wspierać niż korpo? No są też ludzie, którzy robią tę grę, no, więc ja wolę wspierać coś, co mi się podoba. No, niekoniecznie mi się podobają rzeczy, które są najlepsze. Se wspieraj kogo chcesz, nie? Co cię interesuje, kogo ja wspieram i jak? You can pre-purchase the Elder Scrolls Online Gold Road right now on elderscrollsonline.com or select Jak będę miał ochotę, to bez osa będę nawet wspierał. Xbox Series X and S, Xbox One, PlayStation 4, and PlayStation 5. Of course, we have a lot of exciting releases, in-game events, and community fun lined up for the Elder Scrolls Online between Albo now J.K. and Rowling, chapter także launch 2. wiesz. You'll be able to explore 2 new dungeons launching along with Update 41. You can get a first look at these new dungeons in Update 41 by helping us test it all on the PC and Mac public test server in just a few days. Then, this spring, ESO will introduce the prologue quest for Gold Road. This free quest line sets up the events of the upcoming chapter and is available to anybody who owns a copy of the Elder Scrolls Online. Dziękuję za If you'd subskrypcję. like to check out some of ESO's past DLCs and chapters for free, then now is your chance with the ESO Plus free Patrzcie, ile tych trial, dodatków live jest. right now Jest on all każda platforms. There's also bez kitu. Każda ta okładeczka tutaj to jest osobna gra praktycznie, która starczy na co najmniej kilkanaście godzin, jeżeli chodzi o główną linię fabularną, kilkadziesiąt godzin, jeżeli chodzi o wątki poboczne i eksplorację świata i kilkaset godzin, jak chce się posiedzieć w tym. Chociaż nie wszystkie, tak? Dragon Bones, Dragon Hold. Dobra, to są jakieś pojedyncze, mniejsze rzeczy. a ton of To, co jest na górze, to są takie duże opowieści. Przesadziłem, ale to, co na dole, to też jest rzecz, która wam zajmie mnóstwo godzin. fun in-game events lined up over the next few months, including the now live Guilds and Glory celebration. Szalona then ilość jest Outbreaks tego Mayhem kontentu, PvP absolutnie. event, and of Ale niech course, was to nie the przytłacza. fan favorite Jesters Festival. Jeżeli jesteście w stanie przeboleć grafikę i animację i te rzeczy, na które ludzie w sposób obiektywny narzekają, to wybór tej gry to jest przygoda na lata. Starting right now with the Guilds and Glory celebration, you can earn the Moloch Ball Illusion Imp Pet, as well as its morphs over the course of 2024. It's the perfect companion to get you in the celebratory mood as we head into the incredible 10th anniversary celebration for the Elder Scrolls Online. To learn more about this year's morphing collectible, check out our preview article on the official ESO website. We've grown in so many ways since ESO first launched. With international community managers across 15 unique territories and 7 officially supported languages, this massive celebration of ESO and its community is our biggest one yet. And it will include many in-person events around the world. As Matt mentioned earlier, the fun kicks off with our first in-person event in Amsterdam, Netherlands. Jak endgame wygląda, to jest tak, że ESO daje dosyć sporo możliwości, jeżeli chodzi o wybór rzeczy, które chcesz robić. Możesz robić pewne rzeczy powtarzalne, jakieś tam questy w danych rejonach. Ja osobiście gram w ten sposób, że połażę sobie trochę po świecie, odpalam sobie grę, nie? Połażę sobie po świecie, pozbieram jakieś materiały do craftingu, tak żeby często sobie słucham jakiegoś podcastu w tle. Najlepiej Rocky Borys, chociaż ja sam swojego podcastu nie słucham, bo to byłaby przesada. Potem sobie idę do instancji, zrobię sobie 2-3 instancje, to bardzo szybko wbijasz do takiej instancji, bo ten group finder działa dosyć sprawnie. I jeszcze oprócz tego połażę sobie po świecie i porobię jakieś questyki poboczne albo porobię trochę archeologii. Więc za każdym razem jak odpalam sobie grę, zerkam sobie na mapę i mówię, a może pójdę dzisiaj tutaj. Klikam sobie tam, przenoszę się i szukam sobie jakichś questyków i robię te rzeczy, o których mówię. I tak mija godzinka, 2, mówię, dobrze się pobawiłem, idę coś tam robić innego. I potem następnego dnia znowu sobie takie coś wrzucę. Nie? I to jest gry MMO muszą mieć tego typu, muszą oferować tego typu zabawę, bo to nie jest typowa gra, tylko to jest taki wirtualny świat, w którym sobie żyjesz na swój sposób i robisz sobie rzeczy, które lubisz robić. I ESO właśnie ma to. Ma ten wybór tych rzeczy, które możesz robić w tym świecie. Więc jeżeli szukasz takiej wirtualnej rzeczywistości, jakiegoś odpowiednika tej rzeczy, w której też wypełniasz jakieś obowiązki, robisz rzeczy, które ci sprawiają przyjemność
No i tyle. No, ja tak lubię sobie uciec. To dla eskapistów jest taka fajna zabawa. And continues all the way into 2025 with our largest in-person event in the US yet. We hope to see you at one of them. Check ElderScrollsOnline.com for the details on our upcoming Q1 Dungeon DLC, the in-game events, and our 10th anniversary plans. We have big things ahead. We can't wait for you to join us as we celebrate 10 amazing years of the Elder Scrolls Online together. Czy ja się wybieram na event ESO w Polsce? All right, so let's Może? recap. Nie We've wiem. revealed ESO's upcoming chapter, The Elder Scrolls Online Gold Road, and shared what kind of adventures and features you can expect when it launches June 3rd for PC, Mac, and June 18th for Xbox and PlayStation consoles. This includes a new zone, the Colovian region known as the West To chyba już Weald, wszystko. which is a Tutaj się niczego nie storyline that dowiem features więcej, the prawda? return of a forgotten prince, Athelia. And of course, the brand new scribing system, which allows you to unlock and customize special. Okej. A nie, to się zapowiada. No będzie w co pograć. Ja podejrzewam, że w Elder Scrolls Online, nie, teraz gram w New Worlda, że w New Worlda będę się jeszcze bawił dosyć długo, ale myślę, że czerwiec 2024 to będzie dobry moment, żeby sobie wrócić do ESO, zobaczyć sobie te nowe systemy. No i też jest dobry przystanek na Avowed, czekając na Avowed, czekając na Indiana Jonesa i coś tam jeszcze z innych rzeczy, które Microsoft przygotował w niedalekiej przyszłości. Więc spoko. Bardzo dobrze się to zapowiada. Jedna z fajniejszych zapowiedzi, bo te dotychczasowe dodatki, które były, nie wprowadzały takich zmian mechanicznych, które są bardzo są potrzebne. Mechanicznych i w gameplayu, więc to mnie cieszy mocno, ale jak to wyjdzie w praniu, to czas pokaże, nie? Tak czy inaczej. Indiana jest na silniku Starfielda? Nieprawda. Proszę nie kłamać, zaraz tutaj timeoutem obłożę. Wolfenstein... Indiana Jones jest na tym silniku co Wolfenstein i pewnie silniku rozwiniętym. Na Creation Engine był robiony Starfield. Możemy sobie sprawdzić. Machine Games. Jak się nazywa ten silnik? To się nazywa id-Tech. To jest ten, co Doom kiedyś, nie? id-Tech Engine. Więc proszę mnie tutaj nie ściemniać ludologów. No, pozdrawiam bardzo serdecznie.